To miała być noc, która zweryfikuje wszystko. 3 dni wchodziliśmy coraz wyżej. Powoli, metodycznie, łapiąc aklimatyzację, żeby organizm w ogóle pozwolił nam myśleć o 5137 metrach. Kilka godzin snu, budzik o północy, cisza w namiotach. I ta jedna myśl, to dzisiaj. To będzie najcięższy dzień całej wyprawy. Najpierw szczyt, 5137 metrów, a potem 1700 metrów zejścia, na zmęczonych nogach i na rezerwach energii. Czy wszyscy staną dziś na wierzchołku, czy wszyscy bezpiecznie wrócą do obozu? Jedno jest pewne, Ararat nie oddaje szczytu tak łatwo. Gotowi? Ruszajmy! A więc tak, plan jest taki, że mamy 1000 metrów przed sobą. Odpoczynek co 200 metrów po 5 minut. Na 400 będzie sprawdzał, czy wszyscy dobrze się czują. Na 4700 ostatnie sprawdzenie. Wtedy można ewentualnie dostać tabletkę. Jeśli po 20 minutach tabletka nie pomoże, no to trzeba zejść. Jeśli źle się czujesz, trzeba zejść. Wszyscy na razie śmiechu i chichy. Zobaczymy. Z przodu widać inne grupy. Że wygląda to jak oświetlona ulica. Przejdziemy do przodu. Powolutku, sukcesywnie, stromo, ale do przodu. Jedna osoba z poprzedniej grupy źle się poczuła. Schodzą razem z przewodnikiem. Tutaj problemy z latarką. Przewodnik krzyczał, żeby się nie zatrzymywać, trzymać jedno tempo. Jak widać, czasem ciężko. Pierwsza przerwa, na razie całkiem nieźle. 200 metrów zdobyte, jest fajnie, nie ma wiatru. Jak tam, Adam? W porządku, no. Nie wiem. Strzału nie ma, ale idziemy. Jak noga? Dobra, dobrze. Gotowo na to? Jak tam, dajesz radę? O, zaczął paść. Idź powolutku. On wejdzie z dołu po ciebie, a ty pomalutku skocz. Ale Dobra. bardzo pomału, tak? Dobra. No, jak nie będziesz wiedziała jak iść, to czekaj, to Tak. po ciebie przyjdzie. Dobra. Powolutku, ostrożnie. Z ciepłym obiadkiem od razu. Tak, no, na spokojnie, nie śpiesz się. Ania podjęła decyzję o zejściu i czasem to właśnie ten krok w dół jest najtrudniejszy. Bo kiedy szczyt jest już blisko, w głowie zaczyna się walka z ambicją, z myślami. Przecież to już niedaleko, może dam radę, nie po to tu przyjechałem, żeby zejść. A jednak są momenty, kiedy rozsądek musi wygrać. Nie byłem w takiej sytuacji i nie wiem, jak sam bym się zachował, gdyby szczyt był na wyciągnięcie ręki. Wiem jedno, chciałbym mieć w sobie tyle odwagi, żeby zawrócić, gdy organizm mówi dość. Dlatego jestem pod ogromnym wrażeniem decyzji Ani, bo prawdziwą siłą w górach nie zawsze jest wejść wyżej. Czasem prawdziwą siłą jest po prostu wrócić. Kolejna osoba schodzi. Ararat 3-0. Tak jest, Ararat 3-0. Druga przerwa, 4500. To jest chyba ten moment, kiedy się chyba jednak ubiorę. Kolejne osoby schodzą. Nie ma łatwo. Chwila rozmowy. Czy wszystko ok? Z Elą też jest jakaś rozmowa, no bo teoretycznie jak schodzi tutaj przewodnik, to mogłoby zejść, nie? Ela mocno odczuwa zmęczenie. Tutaj dyskusja przewodnika z grupą. Przewodnik mówi, że zbliża się wiatr i nie możemy stać, musimy iść.
4600 i Ela może zejść z osobami, które właśnie tam schodzą, albo z przewodnikiem. Jednak idziemy dalej. 5 minut przerwy. 4700 osiągnięte. Powoli zaczyna świtać. Niedługo powinien przyjść porywisty wiatr. Zobaczymy. Takie widoki. Już wszystko zaczyna szarzyć. Ruszamy dalej. Kolejny cel. 4900. Ela idzie. Ale mimo wszystko idzie. Tutaj wpadliśmy na pomysł, żeby Elę trochę odciążyć i Michał przez chwilę będzie niósł jej plecak. Potem się zmienimy i może jakoś damy radę. Widać lodowiec poniżej nas, a my idziemy wyżej. Cieszę się, Michał, że udało nam się przekonać, ale przekonaliśmy, ale że musiała zejść. Miałam rączki przed oczami. 4800 to i tak jest super wynik. Każdy, kto jedzie w góry, ma swój własny powód. Jedni chcą spełnić marzenie, inni sprawdzić siebie. Każda historia jest inna. Ela ma ogromne doświadczenie górskie, była już na 5000 i przeszła wiele wymagających tras. Góry są ważną częścią jej życia. Podczas podejścia było ciężko, pojawiło się zmęczenie, brak tchu i ból, a przewodnik sugerował, żeby zawrócić. Mimo to Ela szła dalej. Dlaczego zdecydowała się iść wyżej? Najlepiej, żeby powiedziała o tym sama. Zapraszam Was na rozmowę z Elą o jej motywacji i o wejściu na najwyższy szczyt Turcji. Ja jestem osobiście bardzo pod dużym wrażeniem, że udało Ci się dotrzeć na wysokość aż 4900 metrów. Nie wiem, czy mogę zdradzić Twój wiek. 65 lat. Powiedz mi proszę, czy to dla Ciebie była bardzo trudna podróż? Co było dla Ciebie może najtrudniejsze? Powiedzmy, że mam pewne ograniczenia zdrowotne. Za miesiąc idę pod nóż. Ojej. Także nie będę mówiła szczegółów, ale za miesiąc czeka mnie nieciekawa operacja i ta góra była taką próbą dla mnie, czy dam radę. Bo wiem, z czym walczę, wiem, jak się czuję, a nie wiem, co będzie później. I dlatego rozmawiając jeszcze w zeszłym roku z koleżanką Anią, która tutaj jest, powiedziałam, że jeżeli 5000, to Ararat. Byłam w Turcji kiedyś, widziałam te góry z daleka, Alania, jeździliśmy i to tak mnie ciągnęło tutaj, nie? Ale naprawdę jestem dumna ze swojego osiągnięcia. Lekko nie było. Słuchając teraz kolegów i koleżanek, jak się zachowywałam, no to choroba wysokogórska jednak mnie opanowała. Idziemy wyżej. Dogoniliśmy grupę. Widać cień Araratu. Ale jeszcze nie jesteśmy na górze. Nawet nie jesteśmy na lodowcu. Jeszcze kawałek. Ale tu wieje! Masakra! Mamy prawie 5000. Ubieramy raki. Wchodzimy na lodowiec. Marcin, pomachaj. Niektórzy mają raki pierwszy raz na nogach. I wchodzimy. Tam za tym lodem jest szczyt. Idziemy dalej!
Mamy to! Udało się. Stanęliśmy na 5137 metrach. Dla większości z nas jest to pierwszy pięciotysięcznik w życiu. Ale prawda jest taka, że wejście na szczyt było tylko połową dzisiejszego wyzwania. Przed nami 1000 metrów zejścia do drugiego obozu, krótki odpoczynek i jeszcze tego samego dnia kolejne 700 metrów w dół, do obozu pierwszego. Na tej wysokości zejście potrafi być równie wymagające jak wejście. Nogi są zmęczone, koncentracja spada i właśnie wtedy najłatwiej przecenić swoje siły. Gdy zeszliśmy na około 4700 metrów, Adam powiedział, że coś jest nie tak. Ból głowy, coraz większe osłabienie. Zostałem z nim. Kamera zeszła na drugi plan. Skupiłem się na nim i na tym, aby zmotywować go do jak najszybszego zejścia niżej. Błędem było nie krzyknięcie do przewodnika, że coś jest nie tak. Kilka osób z grupy nas mijało i przykazaliśmy, że zatrzymujemy się na chwilę. Adam wymiotuje. A resztę co się działo? Najlepiej jak usłyszycie od niego. Jeśli chodzi o atak szczytowy, to od połowy podejścia czułem już pewne niedogodności, ale z początku oczywiście ignorowałem to. Każdy był skupiony na tym, żeby po prostu wejść na tą górę, więc się szło. Jakby walczyło z jakimiś pewnymi tymi właśnie problemami. Koniec końców udało mi się wejść na tą górę, na szczyt. Oczywiście euforia na szczycie, wybuch jakiejś radości, że wszystko się udało, ale faktycznie już schodząc, tak naprawdę myślę, że 200 metrów niżej, gdy już właśnie ściągaliśmy raki, czułem, że jest coś jednak już na rzeczy. No i jak zaczęliśmy po tym zdjęciu raków, trochę przebraniu się, dalej schodzić, musiałem zwrócić to, co zjadłem na śniadanie, że tak powiem. Doszedł do tego jeszcze lekki ból głowy. Było ciężko, byłem bardzo osłabiony. Bardzo się cieszę, że miałem właśnie ze sobą przyjaciół, którzy mogli się mną zaopiekować, bo gdybym sam tam został, to nie wiem, jakby to się skończyło. Pewnie stwierdziłbym, że chcę odpocząć, chcę zostać, żeby zebrać siły, a to nie byłaby na pewno dobra decyzja, bo jednak jak najszybciej trzeba zbijać tą wysokość, żeby zmniejszyć te objawy tej choroby wysokościowej. No i dzięki temu, że mnie ktoś tam poganiał, to tak tuptałem, powoli schodziłem, że miałem opiekę gdzieś tam, nie zgubiłem się też na tym szlaku, bo szliśmy sami z tyłu, zostaliśmy, cała grupa poszła dalej w dół. Bo tam byłem coraz niżej, już na drugim obozie, to było mi już troszkę lepiej i też tak naprawdę właśnie, gdy zeszliśmy do drugiego obozu, dogoniliśmy, że tak powiem, przewodnika. To tam chwilę z nim zamieniliśmy parę słów. No i niestety tam nie uzyskałem żadnej od niego pomocy. Udało się coś tam wywalczyć, żeby jeden z gdzieś tam lokalnych tych właśnie przewodników zszedł ze mną po prostu niżej, do pierwszego obozu. No i też zmotywowany właśnie radą znajomych, że najlepsze będzie dla mnie to, żeby po prostu od razu iść dalej, nie czekać, bo tam mieliśmy postój na 2 godziny w drugim obozie. Ja nie czekałem, od razu wypiłem tylko trochę herbaty, zjadłem wafelka i poszedłem dalej w dół jako jedyny z naszej ekipy, żeby po prostu jakoś się lepiej poczuć, żeby to wszystko się dobrze skończyło, bo gdybym tam został, mogłoby mnie dalej jeszcze raz jakoś nawroty tej choroby powrócić pewnie i nie wiadomo, jak to się skończyło. Do dziś nie wiem, dlaczego przewodnik podjął taką decyzję. Może w tamtym momencie uznał, że najważniejsze jest bezpieczeństwo reszty grupy. Może liczył na wsparcie innych przewodników w pobliżu.
W końcu nasz drugi przewodnik wcześniej zszedł z Elą, więc finalnie musieliśmy poradzić sobie we własnym zakresie. Trudno jednoznacznie ocenić tę sytuację. W górach decyzje podejmuje się szybko, często pod presją. Najważniejsze jest jednak to, że udało się bezpiecznie sprowadzić Adama do pierwszego obozu, tam jego stan wrócił do normy. Kiedy emocje zaczęły opadać, a zmęczenie dało o sobie znać, nasza trójka i jeszcze kilka osób podjęliśmy decyzję, że nie zostajemy na noc w obozie. Po tak intensywnym dniu perspektywa następnej nocy w namiocie przegrała z potrzebą ciepłego prysznica i zwykłego łóżka. I tu ogromne podziękowania dla organizatorki i właściciela agencji. Zareagowali błyskawicznie. Hotel i transport zostały zorganizowane niemal od ręki. Na koniec wynikło drobne nieporozumienie, raczej z naszej strony, przez które wylądowaliśmy na drodze, na którą nie musieliśmy schodzić, czekając na bagaże, które miał nam zwieźć Ahmed, z którym kolega dogadał to po angielsku. Dodam tylko, że Ahmed nie zna angielskiego. Nie ma bagaży, ale jeja. Może tylko twój bagaż jest za 10 euro. No problem. Będzie kurwa jutro bagaż. Łodzie. No problem. Kurwa. Myślę, że to był interes życia. Żeśmy się kurwa dowiedzieli. 10 euro za zwiezienie bagaży. Nie ma bagaż, nie ma problemu. Dobra, moi drodzy, jest hicior. Okazało się, że bagaże zostaną zabrane przez busa, którym właśnie jedziemy z obozu. Chłopaki jadą z tyłu. Pomachajcie. Tutaj są nasze bagaże. A przed chwilą tu było wożone wszystko. Kamienie, ryż, piwo, woda. Wszystko było. No i tak sobie jedziemy. Zaraz zbierzemy dziewczyny. Taka trasa. Trzymaj, Marcin. Ty kurde, jak to upuszczę. Trzymaj mocno. Nie, trzymaj sobie sam. Cykor. Hit. Powiedz, ile za to zapłaciliśmy. A, i zapłaciliśmy za to 150 euro. To powinno być sprzedawane jako atrakcja turystyczna. Dzień dobry, zapraszamy. W drodze do cywilizacji Ararat żegna nas charakterystycznymi dla niego widokami i jeszcze piękniejszym zachodem słońca. Hotel i pyszna kolacja jest wyśmienitą nagrodą za dzisiejszy dzień. Ale rano, tuż przed wymeldowaniem, spotkaliśmy kogoś z naszej wyprawy. Zgodził się podzielić swoimi wrażeniami i myślę, że warto tego posłuchać. Hello, my name is Hakan. Yesterday I had a really special experience. After I saw the Polish people, how they all went to the bus, I realized how much I long for a warm bed, hot showers, good food. So I ran to my guide and told him, get me a cab too, I have to go down, I need a bed. So we are all together. Camping is not for not for everyone, especially not for me apparently. But it was fun anyway. The trip was great, but yeah, you see, 4 days in the wild pays its price. Yeah, that was wild, yeah. Yeah, it was a unique experience. I told my wife this morning that now I know what I don't want. Not sleeping in the cold or no shower. She thinks I'm spoiled. Dzięki wcześniejszemu powrotowi z gór mamy cały dzień dla siebie. Postanawiamy wykorzystać go na spokojnie i podjechać do centrum do Gubayazid. Chcemy zobaczyć, jak wygląda to miasto od środka i przy okazji znaleźć jakieś pamiątki z wyprawy. Do Gubayazid to niewielkie miasto, które powstało w latach 30. XX wieku po zniszczeniu dawnego Bayazid w czasie walk kurdyjsko-tureckich. Sama nazwa oznacza po prostu wschodnie Bayazid. W samej okolicy widać sporo ufortyfikowanych posterunków wojskowych, to ślad po niedawnych napięciach i starciach w tym regionie.
Mimo to samo centrum żyje swoim rytmem, mnóstwo sklepów, restauracji, lokalnego ruchu. Dogubaj Yazid jest coraz częstszym kierunkiem turystycznym i jest dostępnych tutaj coraz więcej hoteli i noclegów, ale raczej o niskim standardzie. Wbrew pozorom wcale nie tak łatwo znaleźć tu typowe sklepy z pamiątkami. I właśnie podczas tych poszukiwań trafiliśmy na coś zupełnie niespodziewanego. Sklep turystyczny prowadzony przez Polkę. Za ochroniarza robisz w tym sklepie, czy co? Kasa mi się skończyła i muszę jakoś dorobić. Pani powiedziała, że dobrze wyglądam, to stoję. Czy mogę pomóc? Dolary potrzebuję rozmienić. Zaraz dopytam szefa. I tam ten Pytanie, wisiorek. 1200 to, no to będzie 2000? dobre, to 2000 robię okrągło. Może Polacy się targują lepiej niż jacyś tam z Ja Maroka. nie, proszę nie tak nie cukrzyć, bo zaraz się zacznę dalej targować. Każda przygoda kiedyś się kończy i dla nas właśnie to jest ten moment. Wracamy autobusem na lotnisko, przed nami jeszcze przesiadka w Stambule i długa droga do domu. Ale jedno wiemy na pewno, to była jedna z najlepszych wypraw, jakie do tej pory przeżyliśmy. Były nieporozumienia, było zmęczenie, były momenty trudne i takie, które zostaną z nami na długo. Ale przede wszystkim były emocje, śmiech i ludzie, dzięki którym ta wyprawa miała swój wyjątkowy klimat. Wielkie podziękowania dla całej naszej 16-osobowej ekipy, a szczególnie dla Michała, Mateusza i Marcina za pomoc, wsparcie i czujność wtedy, kiedy była naprawdę potrzebna. Dzięki też Tomkowi za ujęcia z drona, które pozwoliły spojrzeć na tę wyprawę z innej perspektywy. Jeśli podobała Wam się ta 3-odcinkowa seria z Araratu, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych podróży. Dajcie znać też w komentarzu, który moment zapadł Wam najbardziej w pamięć i kto z naszej ekipy zrobił na Was największe wrażenie. A na koniec mamy dla Was coś lżejszego. Skoro poznaliście już Ahmeda, musicie zobaczyć, jak śpiewa. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Bila apodgo bahara koramalawa bechuka kusha ambela wachuka kusha yes very good